Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dojechał do mnie LC Racing Adriana WL Toys. Mój. Na pierwszy rzut oka, co mogę powiedzieć? Wyglądają prawie że identycznie. Inne są spoilery, inna jest karoseria. W LC-ku jest troszeczkę inny kształt, w WL Toysie jest również troszeczkę inna. Ale jakby tak pomijając wygląd karoserii i spoilera, słuchajcie, to mamy obok siebie dwa takie same modele. Dopiero jak zaczniemy się im przyglądać dokładnie, to możemy sobie zobaczyć różnice. I na pierwszy rzut oka tu mamy WL Toysa. Każdy już go tam widział, jak oglądał moje dwa poprzednie filmy. A tu mamy LC-ka. Inne są sprężyny w amortyzatorach. Dodam od razu, że to jest wersja kit. To nie jest RTR, to jest kit. Więc Adrian go tam sobie sam składał. Inne są amortyzatory, jak się przyjrzeć sprężynom. I powiem szczerze, w dotyku też czuć różnicę. To jest po prostu jakaś tam sprężynka. A tu jest to sprężyna już konkretniejsza. Materiał jest zupełnie inny. To nawet, słuchajcie, słychać. Tu jest zupełnie inaczej. Jest zupełnie inny materiał. Zupełnie inne amortyzatory są. Słuchajcie, kolejna rzecz. Z przodu, jak się przyjrzycie na te modele, tu jest stabilizator. To jest wersja kit i z tego, co tam Adrian mi mówił, to w wersji RTR nie ma tego stabilizatora. Tutaj jest. Z tyłu generalnie mamy to samo. Mamy tutaj stabilizator dołożony. WL Toys go nie ma. Ale RTR LC też nie ma stabilizatorów. Co tutaj jeszcze się nam rzuca? Kubki w LC-ku są czarne. W WL Toysie są srebrne. Tak samo półosie srebrne w LC-ku są czarne. Słuchajcie, ale tak poza tym to są takie oczywiście rzeczy, które widać, jak się przyjrzymy gdzieś tam bez otwierania tego modelu. To generalnie to są jedyne takie widoczne różnice. Poza tym, no to kurczę, te modele no strasznie do siebie są podobne. I gdyby na przykład zamienić w nich karoserię, to podejrzewam, że nie rozróżnilibyście, który jest który. I spoilery jeszcze dodatkowo. No ewentualnie po tych kolorach amortyzatorów. Ale naprawdę, gdyby postawić te dwa modele obok siebie, nie wiedząc, że to jest WL Toys, to jest LC, to każdy, kto by je zobaczył pierwszy raz, nie wiedząc, że WL Toys ma taki model, to by powiedział, to jest LC Racing. Takie przynajmniej jest moje zdanie, moje odczucie. Od spodu, słuchajcie, tu jest dopiero różnica, którą widać. Tu mamy LC Racing, tu mamy WL Toysa. Zobaczcie. Tu są otwory, tu są śruby, a LC nie ma tych otworów. Dlaczego tak jest? Ponieważ tu jest zastosowany w WL Toysie krótszy pakiet i to mocowanie tego pakietu po prostu przesunięte jest do środka i można sobie to przedłużyć, żeby wszedł nam większy pakiet, a w LC-ku po prostu mamy już jeden wymiar ustalony i tyle. Płyty podłogowe są różnego koloru, to zresztą widać. Trudno mi jest powiedzieć, czy jest to inny materiał, ale tak to wygląda. Słuchajcie, kolejna rzecz, jak się zacząłem przyglądać tym dwóm modelom, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wahacze w WL Toysie są śliskie. Jest to taki plastik błyszczący, taki śliski, a w LC-ku wahacze są matowe i nie są takie śliskie. Są tak jakby taką delikatną strukturkę miały. Także podejrzewam, że materiał użyty jest zupełnie inny niż w WL Toysie.
No na czymś na pewno musieli przyoszczędzić. Nie wiem, czy tu Adrian ma jakieś inne wahacze niż seryjnie, czy to są z wersji kit. Prawdopodobnie to są z wersji kit, ale tego nie wiem, dlatego tu nie będę mówił, że są takie czy takie. Adrian będzie chciał, to skoryguje moją wypowiedź tutaj. No i co, słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do wnętrza tych modeli. WL Toys Elcek 540 2838 bez szczotka. Mniejszy silnik 4500 kV, jeśli dobrze widzę. Nie, przepraszam, ile tu mamy? Światło mi się tak odbija, że nie jestem w stanie tego zobaczyć. 4500 kV? Prawdopodobnie. No nie widzę tego za dobrze. Także, ale może tu jakoś to ostrość złapie. Zobaczcie sobie. Tu mamy WL Toysa. A tu mamy LC Racing. Słuchajcie, generalnie wygląda to identycznie. Jedyna ta różnica na dzień dobry to jest oczywiście silnik. Inne jest zupełnie siodło, bo popatrzcie, tutaj mamy to siodło, że możemy sobie ten silnik przesuwać po prostu, czyli możemy sobie zmieniać atak, odbiór i możemy sobie, zmieniać sobie atak i w tym momencie możemy sobie tym silnikiem przestawiać, a tu mamy po prostu stałe to tylko i nic tutaj nie zmienimy. Silnik zamocowany jest w jednej pozycji, atak jest 27T. Ale poza tym to powiem Wam szczerze, że wyjmę tylko ten pakiet, rozłączę go. O, jeszcze mi się włączył brzydal. Niedobrze. No. Ale Franca nie chce wyjść. Dobrze. Słuchajcie, tutaj wał czerwony, metalowy. Tu mamy to wyprowadzenie. Tu jest generalnie to samo. Aha, tu już widzę, zobaczcie. Tu jest kolejna różnica. Tu mamy wał. Tu mamy wyprowadzony kubek, bo tu mamy sprzęgło. W LC-ku mamy sprzęgło. WL Toys sprzęgła nie posiada. Ale znając życie, to do tego WL Toysa będzie można założyć części z tego LCK i prawdopodobnie te części będą ze sobą kompatybilne. No bo jak sami widzicie, słuchajcie, no to te modele są, ja nie powiem, że one są identyczne, ale są bardzo do siebie podobne. Wieżyczki amortyzatorów. Słuchajcie, to jest generalnie, zobaczcie kształty. Inaczej tutaj Adrian na górze jest LCK Adriana i ma punkty mocowania amortyzatorów. Ja w WL-Toysie nie zmieniałem jeszcze nic. Tutaj są jeszcze te takie dystanse. Tutaj mamy takie, to też tam troszeczkę inaczej wygląda. Ale tak poza tym to no bardzo podobne modele. I mam tutaj podejrzenia, że prawdopodobnie albo to jest kopia tego modelu, albo po prostu to wychodzi z tej samej fabryki. Ponieważ nie wiem, może WL Toys wykupił prawa do tego podwozia, nie wiem tego, zgaduję teraz i sobie głośno myślę. Ale mam nosa, że właśnie tak będzie, że prawdopodobnie WL Toys wykupił prawa do tego podwozia. No bo kurczę, słuchajcie, jeszcze jedna też rzecz. LCK to też jest chiński model, też go możecie kupić na AliExpress. Jest w Polsce oficjalny dystrybutor LC Racing Polska. Te modele też tam są RTR, gdzieś 600 zł kosztuje. Możecie sobie zobaczyć. Ja Wam pod filmem wrzucę link. No i co? Słuchajcie, nie będę tutaj rozbierał tych modeli.
jakoś tam dogłębnie, w sensie nie patrzył do środka, do dyferencjałów, ale powiem szczerze, no z tego co tutaj widzę, no to kurczę, to są dwa takie same prawie że modele. Nie powiem, że są identyczne, bo nie są identyczne. Są tutaj pewne zmiany, o których wspomniałem, jak choćby materiał na wahacze użyty, ale kształt jest dokładnie taki sam. Słuchajcie, tutaj w tych wahaczach w Altoisie też mamy miejsce, żeby zamocować te stabilizatory, więc no po prostu wzór, forma może jest ta sama, a inny jest użyty materiał. Ciekawe jak będzie z wytrzymałością tego. No i co? Jakieś tam wam zdjęcia wrzucę na koniec tego filmu. Bardzo jestem ciekawy waszych odczuć. Który jest lepszy? Słuchajcie, ja wam nie powiem, który jest lepszy, bo no nie jestem w stanie wam powiedzieć. Tym przejeździłem na niecały pakiet. LC-kiem w ogóle nie jeździłem, ale o, co wam jeszcze mogę pokazać? Słuchajcie, tutaj Adrian ma zawieszenie ustawione, wszystko. Amortyzatory, sprężyny odpowiednie, olej odpowiedni i teraz sobie zobaczcie. I to jest tak, to jest to, co powinno być. Tak to powinno wyglądać. A teraz weźmiemy sobie W Altoisa. Widać różnicę? Widać różnicę. Zgodzicie się ze mną na pewno. Ale to jest pewnie kwestia ustawień, znaczy na 100% to jest kwestia ustawień, kwestia odpowiedniego oleju w amortyzatorach, kwestia odpowiednich sprężyn. Ja tam wczoraj mówiłem o regulacji tymi nakrętkami, a tym tak naprawdę się ustawia, tam kolega mi to sprostował, że tym się ustawia tak naprawdę tylko wysokość modelu, twardość ustawiamy sobie sprężynami, tłumienie gęstością oleju, jeżeli oczywiście tego nie pomyliłem. Jeżeli pomyliłem, to skorygujcie mnie. Jestem otwarty na wszelką krytykę, także nie ma tutaj żadnego problemu. No i co? O kurczę, nie ta karoseria, no pomyliłem się. Sorry Adrian, wziąłbym twoją karoserię, ale fajna. Fajne malowanko. Wszystkie twoje modele są tak oklejane, także fajnie ci to wyszło. Dzięki ci w ogóle wielkie za to, że mogłem pokazać twój model na moim magicznym stole. Aczkolwiek żona nie jest zadowolona, jak tam gdzieś na stole rozkładam swoje modele. I teraz jeszcze jak zobaczy, że o Jezu, jeszcze nie swój model, no co ty. No i co? Poskładam to tu. Fotki na koniec filmu będziecie mieli. Sobie zobaczycie. I myślę, że to by było na tyle.